Drewniana chata w lesie, wiatr szumiący w gałęziach sosen, czyli Laponia, fińska Laponia, właściwie południowy kraniec Laponii, bardzo blisko miejscowości Ranua, do której wczoraj dojechałam po południu, wylądowawszy wcześniej w Rovaniemi. Z przygodami była ta podróż, bo przegapiłam samolot. Miałam przesiadkę w Helsinkach, zapomniałam o różnicy czasu i spóźniłam się na samolot do Rovaniemi, ale przebukowali mi na następny lot, więc straciłam 2,5 godziny, co nie miało większego znaczenia. No i 100 euro, co może miało trochę większe znaczenie, ale nie będę się tym zamartwiać. Moim celem jest zrobienie pętli w rezerwacie bagiennym Litokaira. Widziałam to miejsce na kilku filmach i bardzo mi się spodobało. Już dawno chciałam je właśnie zwiedzić, bo tam wyżej w Laponii to właściwie wszędzie byłam, a tutaj na południu jeszcze nie, więc chciałabym to nadrobić. Ale pierwszy dzień spędzam właśnie tutaj, w tej kocie przy trasach narciarskich, ponieważ pogoda jest ohydna. Od samego wieczora pada mrzawka, taki drobny deszcz, zdarzają się silniejsze podmuchy wiatru, a że mam bardzo dużo czasu na tę małą pętelkę, to postanowiłam się trochę zrelaksować i przeczekać ten deszcz, bo nic fajnego. Pierwszy etap to będzie ponad 23 km, no i tak cały dzień w tej mrzawce to chyba. No, więc siedzę tutaj. Myślałam, że będą narciarze, ale nikogo nie ma. Widocznie też nie lubią jeździć w deszczu. Więc kto nie marzyłby o tym, żeby posiedzieć przynajmniej jeden dzień w całości w takiej chatce, nie słysząc żadnych odgłosów cywilizacji, korzystam, więc piję sobie kawę, chrupię lukrecjową czekoladę, najlepszą, czytam książkę. Jest mi cieplutko, bo jest +3, kapie z dachu, ta półmetrowa warstwa śniegu topnieje, ale jest mi cieplutko, bo jestem ubrana w puchowe ubranko, więc nie muszę siedzieć w śpiworze. No i mam nadzieję, że teraz jak się troszeczkę przynajmniej ochłodzi, to śnieg będzie dobry. Miejmy taką nadzieję. Na razie idę się przespacerować. Kilometr dalej jest malutkie jeziorko i tam jest wiatka. Zobaczę, jak to wygląda, a potem wrócę tutaj i spędzę resztę dnia w chatce. No, ta wiatka zdecydowanie nie nadaje się na nocleg. Jest tu tak wody, pełno śniegu roztopionego. Wiatr wieje prosto od jeziorka, jest naprawdę fatalnie. Dobrze, że jest ta kota stożkowata, które się o wiele lepiej bytuje, nawet jeżeli trzeba otwierać drzwi, żeby wpuścić jakieś światło słoneczne. No, to już się nie bardzo nadaje, ale za to jest tu dużo drewna w szopie,
nawet brzozowego, które się łatwiej pali niż sosnowe. Ale myślę, że jakbym musiała, to bym wyniosła całe drewno na jedną stronę z tej szopy i spała w szopie. Albo rozłożyłabym namiot, bo mam też namiot ze sobą. Dobra wiadomość jest taka, że faktycznie śnieg się zleżał na skutek tego ciepła i prawie w ogóle się nie zapadał. Przejadę się jeszcze po bagnie, sprawdzę jak jest, ale jest dobrze. Jedna narciarka się pojawiła na szlaku. Wczoraj też jedną spotkałam. Pewnie już po pracy i szybko się przebiec na nartach. Fajnie mają Finowie, że w prawie każdym, właściwie w każdym mieście jest jakiś taki tor do biegania na nartach. Wczorajszy dzień był bardzo miły, nie był wcale taki zły, trochę popadało, po południu przestało padać. Pojeździłam sobie na nartach, na tych wszystkich pętelkach i bardzo było fajnie. No i dzisiaj pada. Wyszłam później niż chciałam, 7:45, przed 9:00 byłam w sklepie, który tutaj jest na skrzyżowaniu. Zaopatrzyłam się w 3 litry soku i 2 litry wody, bo jednak wciąż mam problem z piciem wody ze śniegu, strasznie mi to szkodzi neurologicznie i odwadniam się okrutnie. Tak, i nie chce mi się iść, bo pada deszcz, ale mam wciąż 22 km czy 1. No, cały czas drogą, dopiero na końcu będzie szlak pewnie. Modlę się, żeby to nie było po ciemku. Poszczęściło mi się, cała droga jest już za mną, jestem na parkingu. Po jakichś 2 godzinach zatrzymał się samochód i pani jadąca z 2 dzieci zapytała, gdzie też zmierzam i chciała mnie podwieźć, więc skoro padał deszcz i miałam iść cały dzień asfaltem pokrytym śniegiem, to skorzystałam z tej oferty, bo jakby nie celuję w żadne konkretne przejście, jestem tylko na Włóczędze, więc super, bardzo jestem wdzięczna. Pani władowała całe moje bagaże do bagażnika, a ta pulka waży grubo ponad 20 kg, teraz z tymi 3 sokami to już w ogóle. I tu mamy początek szlaku. Nie bardzo widać, żeby ktoś tu szedł, niestety, może tam trochę coś jest okrążone, ale ostatnio nikt tutaj nie był, więc nie będzie przetarte. Mam 2,4 km do Wiaty. Jakoś się, mam nadzieję, doczołgam, bo jest dopiero 11. Jednak jest ślad i to bardzo dobry, co najmniej 2 narciarzy. Mam nadzieję, że będzie więcej przedeptane niż do tej pierwszej wiatki, ale nawet jeżeli tylko do wiatki, to i tak super. Tutaj taka ruina dawnej wiaty, ale już bardzo tylko resztki z niej zostały. Szkoda, byłoby fajne miejsce.
No to jestem na miejscu. To jest pierwsza wiata. Daleko nie zaszłam, tylko te właśnie 3 km mniej więcej. I niestety ślad się tutaj kończy. Ta grupa, która tu była, po prostu przyjechała i wróciła, dlatego wydawało się, że jest ich więcej. Chyba było ich 3 lub 4, bo są platformy po namiotach zostawione. Ślad był super. Mimo to szłam tylko kilometr na godzinę, więc bardzo powoli. No tak, ciężkie pulki, no śnieg to śnieg, na tych nartach się sunie, wiadomo. Rekordu prędkości nie pobije. No ale to oczywiście nie napawa mnie optymizmem, jeżeli chodzi o dalszy ciąg wycieczki, bo będę musieć torować na własną rękę. No cóż, zobaczymy jak wyjdzie. Jest tu bardzo wilgotno, bagno jest tam, nad bagnem leży mgła. Ta mgła tak mnie przeniknęła do kości, że było mi strasznie zimno jak tu przyszłam. Była 14 i rozważałam kontynuowanie, bo następna wiata no jest jakieś 6 km dalej, no ale to jest 6 godzin, to nie doszłabym przed zmrokiem. Więc osiadłam tutaj. Ładnie, bardzo ładnie, cichy, spokojny las. Tylko zimno i przenikliwie zimno, mam nadzieję, że nie zamarznę tam. Niestety nie da się rozstawić wewnątrz namiotu, miałam taki plan, ale niestety mój namiot jest na to za wysoki, a raczej wiata jest za niska na to, więc tylko sobie zasłonię wejście i przynajmniej, żeby ta mgła tak nie wnikała do środka. Tak, jakiegoś takiego kataru dostałam, źle się w ogóle czuję, nie wiem co to jest, czy ktoś mnie po drodze zaraził, czy co. No, także raczej cieszę się już na ognisko i na pójście spać, byle właśnie nie zamarznąć. Powinnam była wziąć cieplejszy zestaw śpiworowy, nie wzięłam pod uwagę mgły i wilgoci, bo normalnie to by mi wystarczyło tam do minus powiedzmy 16 spokojnie, ale jest +1 i jest lodowato, właśnie ze względu na wilgoć. Nawet nie mam siły rąbać, bo są takie wyschnięte sosny z rezerwatu, więc to jest bardzo trudno porąbać, a ja coś w ogóle nie mam siły dzisiaj. Tutaj trochę narąbałam, a i takiej drobnicy na rozpałkę powinno dać radę. No. Jest 9, znowu mi nie wyszło wczesne wyjście, ale już prawie jestem gotowa. Niestety pogoda nadal jest okropna, jest nadal mega wilgotno, nadal pada mrzawka i jeszcze do tego jest gęsta mgła, tak że nie widać nawet drugiej strony już tego bagna. W związku z tym, że nie ma tutaj żadnych szlaków, oznakowań i będę ani śladu, to będę nawigować własnoręcznie, co przy absolutnym braku widoczności jest trochę trudne. Zobaczymy, czy w ogóle mi to wyjdzie, czy wrócę tutaj dzisiaj. Mam nadzieję, że nie. Idę na pewno do następnej wiaty. Cudownie byłoby dojść do chatki, ale czarno to widzę, bo mam tylko no już 8 godzin dnia. 9, ale ta ostatnia godzina to już jest taka, że niewiele widać. A katar nadal. Zresztą słyszycie pewnie, że gadam przez nos. I dziś było bardzo ciepło. Wczoraj było mi chłodno, dziś było bardzo ciepło, ale za to kondensacja była straszna i śpiwór jest mokry jak szmata. Taka do podłogi. Okropność. No więc fajnie byłoby go wysuszyć, ale pewnie się dziś nie uda. No. Ma kontynuować z tą mrzawką i jeszcze ma zacząć padać mokry deszcz ze śniegiem.
Póki co nawet nie najgorzej. Nawiguję według wysepek wśród bagien. Właśnie idę wzdłuż takiej jednej. Troszeczkę pada, ale tak naprawdę drobno, oby się ten śnieg nie zaczął. No widoczność jest naprawdę zła. O, takie jest bagno przede mną. I mam na szyi kompas. Po raz pierwszy od bardzo dawna używam kompasu, ale nie chcę cały czas drenować telefonu, więc trochę sobie pomagam mapą papierową, którą mam w kieszeni, i tym kompasikiem. Jeszcze jakieś 3 km do Wiaty w linii prostej oczywiście, a ja idę trochę zygzakiem. Nawet udaje mi się trzymać prostą linię, tam gdzie sobie zakładam jeszcze 500 metrów do Wiaty i zaczyna padać taki drobny śnieg, zmrożona woda, coś okropnego i mgła. Ślady jakiegoś zwierzęcia kopytnego, trochę chyba za małe jak na łosia, więc może renifer. Widać, jak zapadał się w śniegu. Ja stoję na śladach, na biedak drobił w tym śniegu, ale warunki śniegowe są naprawdę dobre. Jak widać, stoję. Zapadam się czasami, ale nie bardzo głęboko. Tutaj teren się wznosi, jest taka dosyć znacząca wysepka jak na tutejsze okoliczności, z gęstszym lasem, i to tam powinna być Wiata. 250 metrów. Orzeł wylądował, decyzja zapadła, zostaje pod tą Wiatą, choć tempo w sumie miałam gdzieś lepsze i takie mniej więcej 2 km na godzinę, czyli dobrze. W lesie się zapadam jednak, jest niestabilna ta pokrywa śnieżna. W rzadkim lesie jest lepiej, na bagnach bywają też takie dziury, więc trzymam się tych rzadkich sosenek, ale na dziś kończę, bo pokrapuje, ma jeszcze popadywać ten śnieg i nie chce mi się przemakać bez sensu. Czuję się lepiej. Katar został, ale ogólnie po prostu czuję się lepiej. Nawet tak entuzjastycznie myślę o ognisku. Ale zanim się zabiorę za ognisko, muszę się złapać za łopatę, ponieważ wszystko jest z śniegu, całe palenisko i ewentualne ławeczki, jeżeli tam jakieś są. Droga do WC i do drewtni. Nie było tutaj nikogo od 10 listopada, a dziś jest 3 marca, więc tak, cała zima bez ani jednego wizytatora. W księdze gości w zeszłym roku jest dużo ludzi w kwietniu, ale też jedna osoba w marcu. No to ja w tym roku pewnie też jestem jedyna i pewnie nikt nie skorzysta z moich śladów. Szkoda, bo się napracowałam nawigując, ale cieszę się, że jestem i Wiata jest lepsza niż ta wczorajsza. Nie ma tej takiej platformy do siedzenia, a też jest, dzięki temu może uda mi się postawić namiot, jeżeli będę chciała, chociaż może znowu zasłonię to wejście i będzie przestronnie. Nie ma dziur pomiędzy ścianami a dachem, więc nie będzie podwiewało. I dach jest zblaszany, więc nie będzie ciekł, bo wczorajszy dach trochę ciekł. Więc chyba fajnie, samotnie znowu w lesie. No, gotowe. Palenisko przygotowane. Na takich granitowych łazach jest tym razem, wyżej trochę niż to wczorajsze. Jakieś resztki niedopalonego drewna, to zawsze pomaga w rozpaleniu, bo w szopie są znowu wielkie kawały sosny. Jest też trochę drobnych brzozowych, ale nie chciałabym zużyć wszystkich, więc będę łupać też te sosnowe. Łopata zdecydowanie obowiązkowy element ekwipunku zimą.
W niektórych chatach i wiatach są łopaty, przeważnie takie wielkie i ciężkie. Od samego podniesienia takiej łopaty można się zmęczyć, a moja waży jakieś chyba 300 gramów, już nie pamiętam. I jakby nie boli mnie ją zabrać, jest zawsze na pulce w razie czego. Używam jej też, jeżeli mi się narty zalodzą i nie mam innego wyjścia, to wtedy odłupuję lód, ale przede wszystkim właśnie obozowo do odkopywania różnych rzeczy. Pogoda się troszeczkę poprawiła, bardzo nawet, bo wczoraj ten deszcz ze śniegiem wieczorem był dość okropny. Musiałam się tu chować przed daszkiem i robić dużo żaru w ognisku, żeby było ciepło aż tutaj. I śpiwór ładnie wysechł, więc już nie był mokrą szmatą. Naprawdę cudownie, że są takie miejsca jak to, gdzie można sobie, chyba krzywo zapięłam, gdzie można sobie zapalić ognisko, gdzie jest drewno. Bo bez tego byłoby trudno. Musiałabym spędzić z 2 godziny piłując jakieś gałęzie i to nie byłoby to samo. Nie wspominając o cudownej wiacie i toalecie ze steropianowym sedesem, co jest największym osiągnięciem chyba cywilizacyjnym fińskim. W innych krajach skandynawskich tak nie jest. Nie zawsze są steropianowe sedesy. To wam jeszcze pokażę może. Zmroziło nad ranem. Jest takie -1 powiedzmy. I w związku z tym śnieg się jeszcze bardziej, chyba ta powierzchnia zmroziła i może jeszcze mniej się będę zapadać, co by było fajne. Dziś odrobinę większy dystans, ale za to nagroda ma być chatka.
nad jeziorkiem, do której chcę dziś dojść i po drodze czeka mnie trudność, pomijając chodzenie bez szlaku po zamarzniętych bagnach, rzeczka. Nie wiem jak będzie wyglądała, czy będzie wyraźnie ją w ogóle widać pod śniegiem, czy nie, czy jest zamarznięta, czy nie. Zawsze istnieje ryzyko, że się jej nie da przejść, to wtedy musiałabym się wrócić niestety tą samą trasą. Wczoraj przechodziłam przez jedną małą rzeczkę i nad samą nią zdałam sobie sprawę, że to zagłębienie to jest ta rzeczka. I jak przez nią przechodziłam, to lekko się zapadłam w śniegu, ale śniegu jest tyle, więc utrzymał mnie. Ale miała ze 2 metry szerokości, więc jakbym wpadła, to byłoby fatalnie. Ta chyba jest troszeczkę większa. Ale to są wolno płynące rzeczki i powinny być zamarznięte. Zobaczymy. To jest ta rzeczka właśnie. Ja to mam szczęście. Zawsze skieruję się jakby w najgorsze miejsce. Rzeki mnie nie lubią. Ale to jest tylko jedna mała łatka, gdzie ona jest na powierzchni, a tak to jest niezmierzony śnieg. Po prostu instynktownie trafiłam w najgorsze miejsce. Ale wystarczy, że pójdę tam w te sosenki i myślę, że jest ok, bo zobaczcie, jak gruba jest warstwa śniegu, to się nie może załamać. Jak tylko powiedziałam, że się nie może załamać, to natychmiast takie tąpnięcie nastąpiło i zapadłam się na 10 cm, ale to chyba jest dlatego, że są warstwy zamarznięte i warstwy topniejące i one się w tej grubej warstwie śniegu układają naprzemiennie i można po prostu zarwać taki duży fragment i dlatego jest to tąpnięcie. Rzeczka się potem zwęża i ma jakieś, nie wiem, pół metra szerokości, jest na pewno bardzo głęboka i płynie między tymi brzozami. Przeszłam tutaj między sosnami, tam już gdzie chyba właśnie jest bardzo wąska, były jakieś stare ślady jakiegoś zwierzęcia, więc uznałam, że to będzie bezpieczne. Pokonałam jeszcze 2 małe strumyczki, a tutaj są bardzo słabo widoczne ślady narciarza. Przecinam je właśnie i chyba dołączę. Tu jest druga strona. Ja przyszłam stamtąd i myślę, że te ślady są z drugiej chatki, do której w zasadzie też się wybierałam, ale ona jest dość daleko i nie wiem, czy mi się jeszcze będzie chciało tam iść. Ale najwyraźniej zmierzają do mojej chatki, bo ja właśnie tam w ten przesmyk po prawej celuję.
Wiaty są cudowne, ale chatka to jest prawdziwy luksus, to na co czekałam właśnie. Trochę się zamotałam na dojściu tutaj, ponieważ myślałam, że może będzie mostek na rzeczce, która wypływa z jeziora, bo tam kiedyś była stara chata, ale ona już nie istnieje. Były tylko jakieś tam resztki komina i pieca żelaznego. I nie było żadnego mostku. Narciarz, który szedł podobną trasą chyba jak ja, czy coś, przynajmniej dzisiaj, też tam zawędrował i też się stamtąd musiał wrócić. A potem niespodziewanie natknęłam się też na ślad skutera, który tutaj nielegalnie wjechał i on też tutaj przyjechał i po jego śladzie przeszłam przez strumyk. No i jestem sama, jest bardzo przyjemnie, nie ma zasięgu. Jestem w środku tych wszystkich bagien, a są to największe bagna zachowane w naturalnym stanie w Europie poniżej koła polarnego, więc nie są to byle jakie bagna. Nagrzało się fajnie w piecyku już i w pokoju. Jest 13,5 stopnia przy ścianie, czyli pewnie jest 20 tu gdzie siedzę. No może jeszcze nie 20, bo jestem w czapce, ale prawie. Też nie będę przesadnie nagrzewać. I będę sobie siedzieć, popijać. Mam skandynawski zimowy napój rozgrzewający, pachnący cynamonem, który zaczynam czuć przez katar, który teraz trochę lepiej jest z nim wewnątrz, w cieple. Anyż, cynamon, no to są dobre rzeczy na zimę jeszcze. W Polsce może już trochę wiosna, bo jest 4, tak? Chyba 4 marca dzisiaj. Dobrze liczę? Tak, żeby mi się znowu coś nie pomyliło. I będę się delektować fińskimi smakołykami. Przede wszystkim lukrecjową czekoladą, którą sobie specjalnie zachowałam, jeszcze jej nie nadgryzłam. A także lukrecjowymi cukierkami, które już wcześniej nadgryzłam. Te już nadgryzłam, tych jeszcze nie otwierałam, te znam doskonale, bo jak jestem gdzieś w jakimś kraju, który je sprzedaje, to zawsze sobie kupuję. Jeszcze są czerwone rybki, które może pamiętacie z Norwegii, nałogowo je wcinałam, bo one są produkowane w Danii i można je dostać zarówno w Norwegii, jak i Finlandii, ale nie wszędzie, w lepszych, większych sklepach. No, raczej już nikt nie przyjdzie, raczej zostanę dzisiaj sama. A jutro chyba spróbuję pójść do jeszcze tej drugiej chatki, która jest dalej na południe, bo mam ochotę. Wszyscy, którzy są wpisani w księgę gości ostatnio, przyszli właśnie stamtąd, więc chyba warto się tam będzie wybrać. Ledwo zdążyłam wczoraj skończyć opowiadać. Zjawiło się 2 narciarzy. Już po ciemku, ale doświadczeni w chodzeniu po ciemku. Pewnie cieszyli się, że już jest nagrzane. Bardzo fajni faceci z Oulu, więc nie bardzo daleko stąd. Idą dzisiaj też do tej chatki, do której ja idę, do Porokępy. Ale tylko jadą tam zjeść lunch, a potem nawracają do tej wiaty, w której spałam wczoraj i następnego dnia wracają do samochodu, tam gdzie ja zaczęłam tę pętelkę, więc dziś już ich nie będzie w moim towarzystwie w chatce, może będą jacyś inni ludzie, tu jednak jacyś ludzie chodzą w obrębie chatek, pewnie wiaty są mniej uczęszczane, a chatki wiadomo bardziej są chętnie odwiedzane. Trochę się ochłodziło, śnieg jest chyba już całkiem twardy, więc będzie się fajnie jechało, a przede wszystkim będę jechała ich śladem, właśnie ich puściłam przodem, poprosiłam, żeby narąbali drewna, powiedzieli, że będzie już w piecu napalone jak przyjdę, więc będzie fajnie. Dopakowuję się i lecę.
Na razie jestem sama w chatce. Moi narciarze pojechali w kierunku tej wiaty, w której spałam poprzednio. Zobaczmy, jak długo będę sama. Przed nimi było jeszcze dwóch facetów. Oni się spotkali, tamci już poszli, zanim ja dojechałam. I oni siedzieli tutaj 2 dni, ale przed nimi długo nikogo nie było. No zobaczymy. Może ktoś był, tylko się nie wpisał. Jest dużo śladów wokół. Są aż 4 różne drogi dojścia tutaj przez ten zagajnik, który się rozciąga wokół chatki. I jest to bardzo fajne miejsce. Ta chatka jest fajniejsza niż tamta. Jest mniejsza, starsza, taka bardziej klimatyczna, jak taka traperska chata ukryta w lesie. Choć jest na każdej mapie, więc nie jest ukryta, jak to fińskie chatki utrzymywane przez Lasy Państwowe, bo one wszystkie są te turystyczne są utrzymywane przez Lasy Państwowe i ogólnie znane i wszyscy mogą ich lokalizację sobie sprawdzić. Fajniejszy las jest wokół, taki suchszy, bo ta poprzednia jest w takim lesie bardzo wilgotnym. Widać, że w dołku nad jeziorem, pewnie żeby było blisko nad jezioro, a tutaj pośród bagien na wysepce fajnie. Ogień płonie, jest ciepło, no bo tamci faceci grzali, ci faceci grzali. Ja tylko dołożyłam 2 szczapki, żeby nadal się paliło i żeby woda się ze śniegu przekształciła, bo gaz nie działa podobno. Komuś się raz udało uruchomić, ale ogólnie nie działa. No ja mam swój kartusz, więc to nie jest problem. Także teraz lunch, potem relaks, wreszcie trochę siedzenia i nic nie robienia. Kolacja, nie wiem, po prostu siedzenie w chatce. Przejrzałam wszystkie chatkowe księgi gości. Najstarszy wpis sięga roku 1979. Cały zbiór tutaj leży. I wyobraźcie sobie, w tych wszystkich wpisach nie ma ani jednego wpisu obcokrajowca. Nic po angielsku, o jakimś innym języku, czeskim, bądź niemieckim, bądź polskim. To w ogóle nie ma mowy. Ciekawe. Panowie mówili, że zagraniczni turyści tu nie zaglądają, a nawet nie wszyscy fińscy amatorzy wędrówek i narciarstwa znają to miejsce, że pod ochroną jest ono dopiero od lat 50. I że las jeszcze nie jest w związku z tym taki całkiem stary i naturalny, bo nie miał czasu odrosnąć. Kiedyś go wycięto, także to jest taki odrost. No ale bagna są naprawdę piękne, więc dziwne. Ja się już dość dawno temu natknęłam właśnie na informacje o tym miejscu, ale też na stronie Lasów Państwowych, tej takiej turystycznej, jest tylko fińska wersja opisu. No, ciekawe. W każdym razie w tych księgach gości znalazłam jedną osobę, którą kojarzę. Jednego z moich ulubionych youtuberów. Tutaj jest wpisany Mikko Karjalainen. Bardzo fajny gość. Zawsze ma jakieś ciekawe przygody i lubi robić takie ostre wyrywy dziwne. Dużo chodzi w nocy i w ogóle fajne filmy robi. Pozdrawiam. No, więc tak. Przeczytałam wszystko, co tu było. Teraz wezmę się za swoją książkę. Jest tu też trochę starych zdjęć, na których jest chata w dawnej wersji, jeszcze bez tego wejścia z zadaszeniem. Taka bardzo prosta leśna chata.
Dziś jest fatalne światło, ale tu są świeże ślady wilka, które sobie gdzieś tam w dal biegną. No, fajnie. Są tutaj wilki i nawet podobno niedźwiedzie, ale no niedźwiedzie raczej jeszcze śpią, a wilki to nie. Właśnie jest pora, kiedy w zasadzie powinny biegać zgłodniałe watachy, ale raczej to się chyba nie zdarza. Litokaira jest często odwiedzana przede wszystkim przez myśliwych, więc zwierzyna jest tu raczej przepłoszona. Ja to widziałam tylko wiewiórkę i jakieś ptaszki z daleka, jak ze 3 dzięcioły pukały i kruk przeleciał i to wszystko. Ale ślady wilka to jest coś. I jestem już z powrotem w chatce Litio. Księdze gości ktoś tutaj był wczoraj jeszcze, ale nie nocował, tylko gdzieś przechodził chyba. Była to rodzinna wycieczka tam i z powrotem z tamtej strony, bo to nie jest bardzo daleko, mniej niż 10 kilometrów. Jest do cywilizacji z tej strony. Ja właśnie w tę stronę jutro będę szła, tylko bardziej na północny zachód do tej chatki, która jest za rzeką, na szlaku skuterowym. Ale szlak skuterowy przekracza tę rzekę. To jest mój największy strach na tej wycieczce, jak przez tę rzekę przejdę. Panowie właśnie w Ranua mówili, że może być woda na powierzchni lodu i to może jej być bardzo dużo, nawet do kolan. Ja po czymś takim na pewno nie przejdę, ale to się będę tym martwić dopiero jutro. Zobaczymy. Myślę, że będzie dobrze, bo noc będzie mroźna, ma być -13. No to jakoś tam coś się znowu zmrozi. A teraz biorę się za drewno, za rozpalanie w piecu, bo jest już godzina 15:20. Dziś długo się rano grzebałam i cieszyłam dobrym śniadaniem w poprzedniej chatce, a teraz trzeba nadrobić. Ze zwierzyny znowuż pokazała się wiewiórka. Biegała po dachu i uciekła do lasu. Nie zdążyłam jej złapać kamerą. Zimno było w nocy rzeczywiście. Termometr ogólnie zastygł na -3, ale on tak już ma od 3 dni, że zastyga w jednym miejscu i nie pokazuje prawdziwej temperatury. Ale myślę, że było tak jak zapowiadali, koło -12, może nawet tam 15, bo w końcu jestem w dole na bagnach, a nie w mieście, dla którego mam prognozę, więc pewnie trochę chłodniej. Znowu pojawił się piękny szron na gałązkach, ale on właśnie trochę zanika. Mimo to nadal jest dość srebrzyście. No, muszę się zbierać, bo oczywiście jest późno, już niedługo będzie w 10:30. W linii prostej nie mam daleko do tej chatki, no ale zobaczymy, jak wyjdzie z przejściem przez rzekę. Nad oknem wisi zdjęcie tej starej chaty, której ruiny oglądałam. Podobna jak ta Porokępa, w której spałam wczoraj w dawnych czasach przed remontem. Też taka bardzo, bardzo prosta chata. Tutaj przywalona ogromną ilością śniegu. Przed wyjściem jeszcze mam okazję pokazać wam całą trasę, bo jest tutaj mapa wydrukowana. Tu jest Ranua. Tutaj przyjechałam autobusem. Tu gdzieś jest ta kota, w której spałam. I potem podeszłam do miasta i zaczęłam iść tą drogą. Stąd podwiozła mnie mniej więcej ta miła pani dotąd. I stąd szłam do pierwszej wiaty. Tu spałam, potem szłam do drugiej wiaty. Tu też spałam. Potem ten piękny dzień tutaj. To jest tutaj ta chatka, w której jestem teraz. Tutaj była Porokępa wczoraj. Tutaj spałam i wróciłam znowu do tej chatki. No i dziś idę tutaj do Terwoniemi. I tutaj zacznie się szlak skuterowy, który dołącza gdzieś stąd. I on będzie szedł tak i potem tu do wiaty, gdzie będę, mam nadzieję, spać jutro. I potem wrócę do Ranua
praktycznie ten szlak skuterowy dochodzi do tej koty, w której spałam, więc mam tam zamiar spać ponownie. No i w niedzielę rano podejść na autobus, pojechać do Rovaniemi i do domu niestety. Okolice chatki zdają się być dość intensywnie odwiedzane przez wilki. Tam jest ślad wilka, a tutaj jest ślad zająca. Najwyraźniej wilk szedł śladem zająca. Właściwie ślady zająca są tu aż dwa. Jeden jest starszy, drugi jest nowszy. No i ten wilk przecina te ślady i gdzieś tam się pewnie spotkały. No cóż, tak bywa, coś musi wilk jeść. Dzisiaj okulary przeciwsłoneczne już nie mogłam wytrzymać, bo razi światło odbijające się od śniegu. Słońce wyłazi tak nieśmiało, ponad chmurami jest, ale jeszcze bardzo nieśmiało. Obawiam się, że się nie przebije. Powoli kończą się te otwarte bagna duże, właściwie już się skończyły. Teraz jest coraz więcej takich torfowisk dość gęsto zarośniętych małymi sosenkami. One nie dożywają wieku dojrzałego, ponieważ dopóki są małe, mają korzenie w torfie, ale jak już są większe, to korzenie przebijają się poniżej tej warstwy pła torfowego prosto do wody i wtedy one umierają, dlatego dużo jest takich szkieletów większych drzewek wokół. No. I tam gdzieś, za tamtym laskiem, płynie sobie strumyk, który będę musiała niedługo przejść. To jeszcze nie jest ta rzeka, tylko to jest strumyk, ponieważ poszłam bardziej na zachód od jeziora Honkainen, bardziej po prostu w prostej linii. Nie chciało mi się go okrążać, nadkładając drogi, co właśnie oznacza, że będę jeszcze ten dodatkowy strumyk pokonywać. Z kolei w tamtym lesie jest ślad skutera, ten, po którym pokonałam tę rzeczkę, która wypływała z jeziora przy chatce, ale tamten ślad skutera jest głęboki i niewygodny, bo muldy w lesie to nie dla mnie, dlatego idę bardziej otwartym terenem. Czy go spotkam? No pewnie przy przejeździe przez dużą rzekę, a czy wcześniej? Pewnie już nie. Zobaczymy. Jakieś jeszcze ślady narciarzy, jedne i drugie, może jedne tylko widziałam, stare. Gdzieś też tutaj zaginęły, chyba właśnie prowadzą tak jak ja sobie wymyśliłam, więc może jest to dowód, że moja wycieczka ma sens. Strumyk już za mną. Nie jest duży, jest malutki, ale ma odpowiednią dolinkę, także widać chyba, gdzie się znajduje. Przeszłam po takim, powiedzmy, moście śnieżnym, coś tu jest, bulgocze woda pod spodem, ale szło jakieś duże zwierzę cały czas korytem tego strumyka, chyba był to łoś, więc łosie to ciężka bestia jest, więc w porządku, przeskoczyłam to miejsce, gdzie jest najniżej i jestem na drugiej stronie i jest tu taki bardzo stary ślad skutera w lesie, więc coraz bardziej cywilizowana okolica. Dotarłam do skuterowego szlaku, wygląda na bardzo uczęszczany, więc wszystko z nim ok. Lasy państwowe go utrzymują. Tam jest przejście przez rzekę. Tak to wygląda. Dobrze, tylko strasznie stromy zjazd jest do koryta rzeki. Muszę się tam jakoś zczołgać. Widać, że była woda na powierzchni, ale od 3 dni jest poniżej zera, więc zostało to ścięte. No, w porządku. Jest chatka. Ślicznie wygląda. Jest pięknie położona w takim wysokopiennym lesie nad rzeką. Rzeka jest zaraz tutaj 30 metrów dalej. Widać, że przerabiana z jakiejś mniejszej chaty, rozbudowywana. Ma swoją historię. Zaraz zajrzymy do środka.
Ale po tym skuterowym śladzie jedzie się okropnie. Jak jest miękki, to wtedy jest on fajny. Bardzo lubię jeździć po skuterowym śladzie przy miękkim śniegu, ale po twardym, jakie są takie grudy lodu, coś strasznego. Będę musiała jutro założyć foki chyba, bo tak to się będę tylko bez sensu ślizgać. No nic, zajrzyj. Jest bardzo ładnie. Fajna mała chatka. Drewno jest w tym pierwszym pokoju. Nie jest go jakoś bardzo dużo, ale wystarczy. Nie ma gazu do gotowania. No, w sumie można było zakładać, że będzie taka możliwość przy skuterowym szlaku, bo skuterowcy by zaraz zużyli cały. Ale mam swój gaz, także w porządku. Mam go jeszcze dużo. Ogień już hula w piecu, ale obawiam się, że nie uda mi się dobrze nagrzać, a raczej utrzymać ciepła, bo w oknach są wielkie szpary, takie na kilka milimetrów. Niestety, tylko to jedno okno jest szczelne, a jeszcze są dwa duże, z dużą ilością szpar. No trudno, myślę, że nie będzie bardzo źle. Topię sobie śnieg, jak co dzień, na wodę. No i też ciepło z tego pieca bardzo mocno ucieka rurą na zewnątrz, zamiast jakoś bardziej tak okrążać trochę ten dym. No trudno też. Ostatnia chatka, szkoda. Będę tęsknić oczywiście, za szybko minęła ta wycieczka, ale jutro jeszcze wiata i pojutrze jeszcze ta znajoma kota, więc jeszcze nie koniec.
Sympatyczna wiatka, malutka, na 2, no maksymalnie 3 osoby. Raczej nie jest to miejsce do spania, a raczej jest to miejsce na pikniki dla ludzi, którzy przyjeżdżają na skuterach, w tym wycieczki. I tutaj mamy obcojęzyczne wpisy w księdze gości właśnie takich ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj na kiełbaski, na herbatę i w oczekiwaniu na zorzę polarną, która raczej już mi się na tej wycieczce nie trafi, bo jest ciągle pochmurno. Ale zniknęła mgła. Tu widocznie w Litokajrze jakieś jest takie szczególnie miejsce mgliste na tych dużych połaciach bagien. Tu jest więcej lasu i nie ma mgły, w związku z tym śpiwór jest praktycznie suchy, trochę mokry tutaj. Także to jest fajna rzecz. Z ogniskiem było tak średnio. Paliło się pięknie, ale w takiej wielkiej żelaznej misie i na samym dnie tej misy i po prostu nie grzało mnie to ognisko, bo byłam odgrodzona ścianami tej misy. Co za nonsens. Także całe ciepło szło do góry, a nie na boki. I jeszcze w tej misie od spodu były dziurki, żeby był dostęp powietrza, no i w związku z tym paliło się za dobrze. I topienie śniegu też trwało wieczność, bo musiałam na wędce garnek wkładać do tej misy, żeby mi się stopił śnieg odpowiedniej ilości. No ale jest i nawet nie zamarzła mi woda nosą, także nadal jest tylko lekki mróz. Tutaj jest ścięte lodem kałuża po ognisku, ale wewnątrz wiatki zasłoniłam sobie wejście i pewnie było około 0, więc naprawdę cieplusio jak na Laponię. Apetycznie wyglądają zabreja, nieprawdaż? To jest owsianka ryżowa z liofilizowanymi truskawkami, które mi od 4 lat zalegały na regale z prowiantem wycieczkowym. Nie zaszkodzi jeszcze odrobina masła, szczypta cynamonu i orzeszki. Wygrzebałam się w ostatni dzień drogi i słoneczko wyszło. Widać trochę błękitnego nieba. Haha, coś pięknego. Zostawiam tutaj wiatunię wraz z szopką na drewno. Bardzo fajne miejsce nad rzeką i teraz szlak przez jakiś czas nad rzeką, a potem znów lasami i bagnami. Aż do mojej znajomej koty na trasach narciarskich w Ranua.
I jestem już na przystanku autobusowym. Przeszłam się z mojej Koty z powrotem do wsi, do centrum na przystanek autobusowy, bo przy drodze niby jest drugi przystanek tam przy zoo, ale bałam się, że autobus tam się nie zatrzyma, więc na wszelki wypadek podeszłam. To nie było daleko, niecałe 4 km. No, jest nadal szaro i nadal dosyć ciepło. Przez całą wędrówkę ani razu nie zamarzła mi woda. A za to na drogach zrobiło się wielkie lodowisko i posypali żwirem i piaskiem, więc już nie dojechałam na nartach z biwaczku. Tutaj tylko przeciągnęłam po tym pulkę, ale narty załadowałam na nią, żeby nie niszczyć ich tak strasznie, bo już i tak mam je zniszczone. Te ślizgi są całe porysowane. Spotkałam po drodze panią na spacerze niedzielnym, bo dziś niedziela. Zapytała, gdzie byłam, mówiłam, że w Litokaira, i ona powiedziała, że właśnie słyszała, że są rewelacyjne warunki śniegowe i że świetny pomysł. I mówiła też, że mam fajnie spakowany sprzęt. No, cieszę się zyskać aprobatę Fina, to jest coś. Finowie żywią głęboko zakorzeniony szacunek i sympatię do ludzi poruszających się na nartach. Chyba mają je we krwi po prostu od bardzo, bardzo dawna. Więc wszyscy zawsze z sympatią na mnie patrzyli. Jakiś pan tutaj też machał do mnie, jak lazłam z tą pulką, szukając kawałków lodu, żeby ją przeciągnąć, żeby nie po asfalcie. No, więc miłe wrażenia. Kończę wycieczkę. Była to naprawdę najlepsza moja wędrówka zimowa w Skandynawii. No, tak dobrych warunków śniegowych jeszcze nigdy nie miałam, a też i miejsce było cudowne. Było od ludzi, tylko tych 2 narciarzy spotkałam i było naprawdę fajnie. No potem skutery na szlaku skuterowym, ale to już co innego. No i teraz muszę się dostać do Rovaniemi. Dziś mój ostatni dzień. Mam nadzieję, że ten autobus przyjedzie, bo tu są jakieś rozkłady jazdy, ale nie tego autobusu, na który czekam. Także oby. I nad ranem o 5 rano mam samolot z Rovaniemi do Helsinek i potem przesiadka do Warszawy, bo mi Kraków odwołali i mam w zamian za to Warszawę. No i lotnisko w Rovaniemi jest zamknięte w nocy, więc ja tam już kiedyś spałam, tak zaproszono mnie, ale nie chciałabym tego jakby nadużywać. A wiem, że w pobliżu jest jeszcze jedna Kota, więc będę celować w nią. Chyba po prostu spróbuję tam podejść, też tam 6 km do niej. Dzisiaj z centrum, jak już tam dojadę, zanocować tak przez północy i mieć nadzieję, że się obudzę, że budzik mnie obudzi tak koło 2 nad ranem, żebym mogła się spakować i dojść na lotnisko. Przede wszystkim czekajmy, czy pojedzie autobus. Pomyślałam, że to musi się wam spodobać. Bardziej na północ wysunięty McDonald's na świecie. Nie wiedziałam o tym. Rovaniemi niestety jest wytopione. Chodniki są zaasfaltowane i jeszcze zażwirowane. Więc dźwigam swoją pulkę i resztę bagażu. Niestety są strasznie ciężkie, ponieważ byłam w sklepie i kupiłam kilka czekolad i kilka torebek cukierków i trochę musztardy i waży to całą tonę. Mam nadzieję, że za jakiś czas zacznie się jakiś śnieg, po którym będę mogła to ciągnąć 6 km do wiatru. Śnieg znaleziony i mnóstwo różnych turystów tutaj na promenadzie nad rzeką, a właściwie przesmykiem jeziornym. Ładnie. Masakra. Większość drogi jest wytopiona. Tu jest akurat lepiej, bo jest trochę brzózek, jest takie pasemko, ale przeciągam siłowo, szoruję po asfalcie. Jest fatalnie. A więc to będzie mój ostatni nocleg na tej wędrówce. Mała, z wyrwanymi drzwiami Kota, bez pieca i bez paleniska.
I oczywiście bez drewna, więc nie będzie mnie przynajmniej kusiło, żeby rozpalać, bo jakby było, to pewnie bym rozpaliła i poszła późno spać, a tak ugotuję sobie kolację na kuchence i pójdę jak najszybciej spać, ponieważ no o tej pewnie pierwszej wstanę, żeby się spakować. Weszłam na tę górkę górującą nad Rowaniemi i posiadającą wieżę widokową bardzo blisko, na którą właśnie weszłam. Weszłam najgorszą możliwą stroną, strasznie stromą. Nie mogłam się wytaszczyć, bo też moje śniegowce nie mają żadnej przyczepności. Ktoś mi pomógł w najgorszym miejscu podcisnąć pulkę pod górę. Straszny pomysł, ale jest nieco łagodniejsza trasa tędy z drugiej strony, także pójdę tędy w nocy. Mam nadzieję, że noc będzie jasna i nie zabłądzę i że się już żadne komplikacje nie wydarzą. Z tą nadzieją pożegnam Was i dzięki za obejrzenie i do zobaczenia na następnej wędrówce, ponieważ ja już się muszę zająć czynnościami obozowymi i pójściem spać. Na razie.